Jaki jest przepis na Power Nakeda? Lekka, dynamiczna konstrukcja, świetne zawieszenie, bardzo dobre hamulce i do tego trochę elektroniki i mocny piec. I przed Wami, proszę bardzo, Suzuki GSX S1000, model 2025. Oglądajcie. Witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli widzicie to pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Mamy tutaj mnóstwo materiałów ze świata motoryzacji i nie tylko. Natomiast jeżeli szukacie swojej wymarzonej maszyny, zostawcie swoje dane w formularzu kontaktowym w opisie filmu. Chętnie skontaktuję się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. A dzisiaj przed Wami Power Naked, czyli 152 konie i 214 kg wagi, czyli Suzuki GSX S1000. Bardzo mocna maszyna dla dużych chłopców, czyli mega napakowany mocą lekki sprzęt. To jest dokładnie model 2025. Czy różni się od modelu poprzedniego? Różni się. Nawet na stronie Suzuki do końca nie jest to przedstawione, co jest dla nas też ciekawostką. A co nowego? Zobaczycie w dalszym etapie filmu. Natomiast skupmy się na całokształcie maszyny i przedstawmy tu jego parametry. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj lekką konstrukcję. Widać od razu po maszynie, że jest to naked. Żadnych niepotrzebnych elementów z przodu, żadnych owiewek. Po prostu ma być to ham do miasta, który będzie na którym będziemy czuć bardzo mocno podmuchy powietrza, na którym będziemy czuć tą wysoką prędkość, ale właśnie taki ma być naked. Naked ma dawać tą adrenalinę, ma być krótki, ma być zwarty, ale ma być też muskularny, napakowany. I to z Suzuki wyszło bardzo dobrze, ponieważ cała ta część, zbiornik, owiewka, to wygląda naprawdę rasowo, to jest mocno napakowane. Bardzo krótki przód z tą dość kontrowersyjną lampą, skraca całościową linię motocykla. Lampa oczywiście, no słuchajcie, no to można by się czepiać, ale Suzuki ma ten swój styl. Ta lampa na pewno jest dość unikatowa, tak jak słuchajcie, wyszła pierwsza MT-10, też dużo osób na tego Transformersa przeoczyło, ale faktycznie ona się później zaczęła bardzo podobać i to jest ten unikatowy styl Suzuki, który ma swoją rzeszę odbiorców, które to kochają. Na pewno maszyna się na tle tych oklepanych motocykli wyróżnia dość mocno i nie da się obok niej przejść obojętne. Ale idąc dalej, pomijamy właśnie lampę. Kolejną rzeczą, która tutaj Suzuki zastosowało, podkreślając sportowy styl tego motocykla, bardzo fajna boczna owiewka. Tutaj takie skrzydełka, które są, można powiedzieć, delikatnie podkreślają aerodynamikę, podkreślają sportowy styl tego motocykla. To oczywiście jeszcze pochodzi z czasów startów Suzuki w MotoGP, gdzie właśnie miało to być takie podkreślenie tej pracy nad świetną aerodynamiką. Ta masywna część, oczywiście rama aluminiowa, która poprawia sztywność motocykla, ale przechodząc sobie dalej, widzimy ten filigranowy tył, ta leciutka dupka, mała konstrukcja. Oczywiście dla kierowcy miejsca jest odpowiednio dużo. Każdy kierowca, nawet bardziej postawni użytkownicy, spokojnie zmieszczą się na tej kanapie. Gorzej oczywiście z tą częścią, ale nie ukrywajmy, że na nakedach za bardzo dwie osoby komfortowo nie będą podróżowały, a też jednak jest to, widać od razu po konstrukcji, motocykl z delikatnym przeznaczeniem dla jazdy solo, dla jazdy jednoosobowej, do takiego mocnego powściekania się tym motocyklem, powiedzmy, w mieście. Oczywiście bardzo fajne przecięcia, te plasticzki, które też mają takie fajne wzorki. To wszystko też się fajnie łączy z taką linią tego motocykla. Tu mamy właśnie jedną część, tu mamy wciętą drugą część, więc ten motocykl z boku prezentuje się bardzo dobrze. Widać tą sportową stylizację maszyny. Oczywiście tutaj spod plastiku wystaje nam rama pomocnicza, również aluminiowa, oczywiście z możliwością demontażu. Tutaj właśnie kwestia ewentualnych później tematów serwisowych, czy ewentualnych napraw, jeżeli ktoś gdzieś zbyt sportowo tym motocyklem będzie jeździł. Co do silnika, oczywiście tutaj to, co Suzuki lubi najbardziej, czyli sprawdzone rozwiązania. Mamy tutaj 4-cylindrowy silnik z 16 zaworami, 4 zawory na cylinder. Tutaj moc tego silnika to jest 152 konie mechaniczne, generowane w
w okolicach 11 tysięcy obrotów. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, mamy tutaj 107 newtonów, gdzieś poniżej 10 tysięcy obrotów, jakieś 9,5 tysiąca. I oczywiście klasyczna, kochana, uwielbiana przez osoby ceniące adrenalinę charakterystyka czterocylindrowej rzędówy, czyli wysoka kultura pracy, aksamitna, gładka praca, duża elastyczność silnika, ale również duży power i w niskich obrotach, ale no przede wszystkim to, co cieszy najbardziej, czyli ten maksymalny, mocny power gdzieś w okolicach 8, 9, 10 tysięcy obrotów, kiedy ten motocykl dostaje takiego strzała, jakbyśmy wcisnęli czerwony guzik i rwie maszyna przednie koło do przodu. Natomiast dzięki dużej pojemności cały czas mamy tutaj dużą elastyczność, czyli na trzecim, czwartym biegu możemy sobie spokojnie przyspieszać praktycznie od obrotów 1500, 2000 i maszyna nam się nie zdławi i możemy, nie wiem, na trzecim biegu przejechać całe miasto, będzie to działało rewelacyjnie. Oczywiście każdy czterocylindrowy silnik ma pewne swego rodzaju minusy, jak tutaj w tym przypadku delikatne wibracje w pewnym przedziale, gdzieś około 4-5 tysięcy obrotów, natomiast niektórzy uważają to za jakiś minus, ja uważam, że to jest bardziej cecha tego motocykla. Jest to oczywiście w końcu Power Naked, maszyna streetowa, która ma mieć też ten swój zadziorny charakter, więc te wibracje to też jest w jakiś sposób jego cecha. Co do elektroniki, tutaj klasyczne rozwiązania Suzuki, czyli mamy tutaj kontrolę trakcji, uwaga, tak jak Suzuki lubi sobie zrobić w 5 poziomach. Mamy tutaj 3 mapy zapłonu, mamy tu oczywiście standardowo ABS. Jeżeli chodzi o kontrolę trakcji, możemy sobie ją całkowicie wyłączyć. Po wyłączeniu zapłonu pozostają te ustawienia, które mieliśmy wprowadzone, więc fajnie po wyłączeniu kontroli trakcji ona nie wraca nam po każdym wyłączeniu zapłonu. Oczywiście Quick Shifter, który działa w górę i w dół, działa bardzo płynnie, bardzo poprawia tą sportową charakterystykę tego motocykla. No i oczywiście wszystkie te systemy, które Suzuki lubi sobie zastosować, czyli właśnie ten system wspomagania przy ruszeniu, lekkie podnoszenie obrotów podczas ruszania, system łatwego startu, czyli maszyna kręci, po jednym wciśnięciu guziczka kręci tak długo, aż odpali. No i tutaj uwaga, coś, co chcieliśmy Wam przedstawić jako wyróżnienie modelu 2024 od modelu 2025. Moi drodzy, Suzuki wprowadza w tym modelu, nie mówiąc nikomu, niepostrzeżenie, nowy wyświetlacz. Jest to wyświetlacz kolorowy, wyświetlacz taki, który spotkamy w DL-u 800, wyświetlacz taki, który spotkamy w GX-ie, czyli wprowadzają ten właśnie wyświetlacz również do modelu GSX-S 1000. I tu oczywiście wszystkie parametry to związane z kontrolą trakcji, związane z mocą silnika, no i oczywiście wszystkie te cechy, które w tych wyświetlaczach są stosowane. Przytrzymując sobie górny guziczek, przechodzimy sobie do bardziej tego rozbudowanego menu, gdzie możemy sobie sprawdzać informacje o obrotach, Quick Shifter, tutaj informacje z jazdy, informacje o błędach, następny serwis, czyli te interwały serwisowe i jakieś wszelkiego rodzaju ustawienia, więc wyświetlacz na pewno na plus co do czytelności, no i oczywiście odświeżenia tego designu, tego modelu 2025. I tutaj też coś ciekawego, po czym najłatwiej, najszybciej rozpoznać model 2025. Zniknął napis Suzuki, pojawiło się logo Suzuki, czyli jeżeli zobaczycie taki znaczek na przedniej owiewce, oznacza to, że to jest bieżący, najnowszy model, więc takie zmiany zostały zastosowane, ale oczywiście jest również zmiana idąca z normą emisji spalin, czyli zmiana związana z Euro 5+. Mamy w tym wydechu czterocylindrowego silnika dwie sondy lambda, jedna z lewej, druga z prawej strony, więc też w przypadku układu wydechowego niestety będzie kwestia trochę utrudniona, no ale jakby motocykliści nie mają lekko w dzisiejszych czasach, raczej większość rzeczy pod górkę. Przechodzimy sobie szybko na zawieszenie. Zawieszenie oczywiście w pełni regulowane, napięcie wstępne, sprężyny regulowane, dobicie i odbicie, więc bardzo
dobre zawieszenie, można powiedzieć stricte sportowe. Jest ono zestrojone raczej sportowo, raczej sztywno, więc jakby do użytku takiego bardziej dynamicznej jazdy nada się idealnie. Jeżeli jesteśmy już w tym zakresie, to jest po prostu coś pięknego. Mamy tutaj zaciski hamulcowe Brembo radialnie zamontowane oraz dwie duże tarcze hamulcowe o średnicy 31 cm, więc zawieszenie petarda, hamulce petarda. Jeżeli chodzi o zawieszenie tylne, tu również oczywiście pełna regulacja. I to, co Suzuki lubi, Made in Japan, po numerze VIN można sobie łatwo zauważyć, że jest to JY, więc jest to produkt 100% japoński, tak jak Suzuki lubi. I oczywiście ten motocykl miał być mimo wszystko gdzieś kierowany do użytkowników, którzy nie chcą wydawać na Nakeda 100 tysięcy, ani nawet 70 tysięcy. Te motocykle miały być poniżej 60 tysięcy, a nawet teraz można je kupić w granicach 55 lub modele wyprzedażowe nawet gdzieś w okolicach 50 tysięcy złotych, więc robi się nam fajny Power Naked, który jest naprawdę bardzo budżetowy. Więc wygląda na to, że Suzuki przygotowało jeden z najtańszych Power Nakedów na rynku. I dobrze, ponieważ mamy 152 konie w granicach właśnie 50 paru tysięcy złotych. Oczywiście każdy z Was będzie porównywał tę cenę do bieżącej ceny Horneta. Natomiast jeżeli porównacie sobie parametry, już nie mówię o silniku, bo oczywiście w Hornecie jest świetny piec i jakby klasyk klasyków, podobnie jak i w tym motocyklu. Natomiast jeżeli chodzi o podwozie, tu dopiero w SP-ku dostaniecie takie hamulce jak tutaj, ale jakby parametrowo uważam, że ten motocykl jest jednak zrobiony lepiej jakościowo, jakby sama jakość przełączników, całego sprzętu. Jest ten motocykl naprawdę zrobiony z dużą dbałością, więc w fajnych pieniądzach dostajecie bardzo mocny i bardzo przyjemny motocykl. Także dziękujemy za oglądanie tego odcinka, zapraszamy do następnych. Jeżeli macie jakieś pytania czy wątpliwości, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiemy. Dzięki, do zobaczenia.